Myślisz, że handlujesz na rynku, a co jeśli twoje zlecenie wcale nie trafia na rynek? Na Forex często grasz przeciwko brokerowi, na Futures twoje zlecenie ląduje w centralnej księdze zleceń giełdy. Nie jest drobna różnica, to zupełnie inna gra. W tym materiale pokażę Ci, gdzie naprawdę lądują twoje zlecenia na Forexie, czym różni się model ECN od Market Makera, co dzieje się ze zleceniami Futures na giełdzie takie jak CME. Dowiesz się także, dlaczego na Forexie nie ma jednej centralnej księgi zleceń, co oznacza, że dźwignia Futures wynika z depozytu i która struktura rynku daje większą przejrzystość. Bo zanim zaczniesz zarabiać na rynku, musisz zrozumieć, na jakim rynku w ogóle rozgrywasz. Głównie na Forexie jest tak, że waszą stroną transakcji jest broker, czyli wy otwieracie dla przykładu longa, pozycję long. Automatycznie broker przeciwko Wam wystawia pozycję short, więc Waszą drugą stroną transakcji jest broker. I wszystko toczy się w środku jakby środowiska brokera. Wasze zlecenie nie ląduje na żadnej giełdzie, ląduje po prostu u brokera. Stąd pojawiają się te spready, ponieważ jeżeli są wydarzenia lub otwarcie rynku, no to jest ten widzialny brak płynności, czyli tak zwany spread. I teraz druga różnica, jaka jest taka główna, to po drugiej stronie oczywiście nie ma tradera żadnego, tak, to już mówiłem. Nie ma tego tradera drugiego i waszą stroną jest broker, natomiast nie widzimy również płynności rynku, czyli tak zwanej książki zleceń, nie widzimy tego. Tutaj leżą jakieś zlecenia wyżej i niżej. My tego u brokera Forex nie zobaczymy. Jeżeli Wam ktoś mówi, że jest to możliwe, narzędzia wolumenowe i tak dalej, to ja Wam mówię, że jest to niemożliwe. I jest coś takiego jak jeszcze spread. Jest to takie jakby łatanie dziur. Ja to tak nazywam, czyli wykres idzie sobie do góry, tak? Tu się otwiera rynek, przypuśćmy. I teraz występuje coś takiego jak spread. Tutaj jest cena na przykład 25 tysięcy, a tutaj jest cena 25 tysięcy, przypuśćmy 0,05 niech będzie. I macie 5-punktowy spread. Ja doświadczyłem, jak zaczynałem z Forexem dawno temu, czegoś takiego jak na złocie 50-punktowy spread. To jest nie do pomyślenia, bo otworzenie pozycji jest niemożliwe na takim rynku, bo jesteście od razu na dużej stracie. A więc to jest taka główna różnica, jeżeli chodzi o Forex, ponieważ jest tutaj brak płynności, nie ma tych zleceń, tak jak na futuresach tu by były zlecenia, to tych zleceń po prostu nie ma. I te zlecenia, jak rynek się otworzy w innym miejscu, tak, nie ma tu płynności, czyli jest ograniczona liczba osób, traderów u takiego brokera, nie ma tutaj transakcji. Broker Forex musi załatać to tak zwanym spreadem. Skoro broker ma ograniczoną liczbę osób, no to jest też ograniczona liczba transakcji na takim Forexie. I zawsze waszą stroną transakcji będzie broker, a nie drugi trader. To jest taka najważniejsza różnica. Myślę, że na Forexie nie będę bardziej tutaj rozgadywał i przejdźmy sobie do futuresów. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. I tutaj sytuacja jest zgoła inna, bo jest naprawdę fajna. I teraz wystawiamy pozycję na przykład long do brokera. To zlecenie ląduje na giełdzie. Przypuśćmy, niech to będzie giełda CME. Tych giełd jest więcej, Eurex i tak dalej. Różne giełdy od różnych zleceń, od różnych rynków, więc możecie sobie wybrać tak też na futuresach. Broker bierze prowizję, z reguły jest to mała prowizja, przypuśćmy, niech to będzie, nie wiem, nie pamiętam tak z głowy, ile to będzie na przykład za kontrakt, ale niech to będzie $3, to jest mniej, ale niech to będzie nawet $3. Więc to już jest dużo mniej za kontrakt, czyli odpowiednik lota na Forexie to będzie, nie wiem, $20 czy więcej nawet samej prowizji, a jeszcze dochodzi coś takiego jak spread, tak? Więc płacicie podwójnie. Więc to już jest mało opłacalne, a co mówić jeszcze inne przewałki, które robią brokerzy Forex. I teraz jak działa taki broker? Giełda CME po prostu sprzedaje dane brokerowi, zaopatrza brokera w dane. I te dane rzeczywiście lądują z giełdy u brokera. Tego na Forexie nie ma. Na Forexie nie ma żadnych danych, bo nie ma żadnej giełdy. I teraz taki trader dostaje dane od brokera. Płaci oczywiście za to, ale niedużo, bo tam to są grosze, ileś tam dolarów. Zależy też, możecie wykupić sobie dane na różne rynki, czyli jeżeli handlujecie indeksy, to wykupujecie na rynek indeksów USA, czyli tam powiedzmy $12 czy coś płacicie za dane i macie dostęp do księgi zleceń i tak dalej, do wszystkiego dosłownie. I to jest ta właśnie główna różnica, że wy handlujecie, po drugiej stronie jest człowiek, czyli mamy tutaj jednego ludzika, mamy drugiego ludzika. To jest dla mnie najważniejsze, ponieważ ten ludzik otwiera shorty, longi, ten ludzik otwiera shorty. Dzięki temu, że ten otworzył shorty, to ja mogę sprzedać towar. Czyli są dwie strony transakcji, czego nie ma na rynku Forex. I to zlecenie ląduje przez brokera na giełdzie. To jest ta zasadnicza różnica. Kolejna różnica, kiedy mamy ludzika tu, to ci dwaj goście widzą te same dane. To jest bardzo ważne. Tutaj są dane, czyli głębokość rynku, powiedzmy, są zlecenia tutaj i są zlecenia tutaj. Czyli wyżej i niżej. I my możemy te zlecenia na książce zleceń zobaczyć. I widzimy, ile tu zleceń i jakich zleceń na przykład tutaj sobie siedzi. 500 kontraktów tutaj siedzi.
450 kontraktów i my to wszystko widzimy, czego nie zobaczycie na Forexie, ponieważ tam nie ma żadnych narzędzi order flow i jeżeli Wam ktoś mówi, że ma jakiś wolumen skądś tam czy coś tam, to na Forexie jest to niemożliwe. Nie wierzcie w takie bajki i od razu polecam Wam właśnie zajęcie się uczciwym rynkiem, gdzie po drugiej stronie jest człowiek, tak, inny trader i ktoś musi w tej sytuacji wygrać, czyli mierzycie się z prawdziwymi ludźmi, a nie z brokerem. A więc w takim wielkim skrócie to jest dla mnie najważniejsze i to są najważniejsze różnice. Dobra, teraz sobie przejdziemy jeszcze do czegoś takiego jak porównanie. I teraz tak, posłużę się takimi screenami i rynek, miejsce handlu, jeżeli chodzi o Forex, to tak jak już mówiłem, rynek OTC, brak jednej centralnej giełdy. Handel odbywa się przez brokerów i banki, działa 24 na dobę od poniedziałku do piątku. Futures, rynek futures, handel na zorganizowanej giełdzie, na przykład CME czy Eurex, tak jak mówiłem. Kontrakty są standaryzowane, godziny handlu zależą od giełdy. To też jest bardzo ważne, bo jest tam otwarcie i zamknięcie. Poza tymi godzinami raczej się za dużo nie dzieje. Kolejna rzecz to standaryzacja kontraktów. Na Forexie jest to handlowanie parami walutowymi, tak? Oczywiście na futuresach też jest możliwość handlu euro, jenem, funtem i tak dalej. Są kontrakty na to. To nie jest tak, że nie można walut handlować na futuresach, bo są. Można otwierać dowolne wielkości pozycji, tak jak mikro, mini loty. Teraz są jeszcze konta centowe tak zwane, czyli za $100 dostajemy 100 000. No już teraz cudawianki są, dźwignie 1 do 200, do 2000 i tak dalej, czego nie doświadczymy na futuresach. Teraz tak, na futuresach każdy kontrakt ma określoną wielkość, datę wygaśnięcia, minimalny rok notowania. Czyli tak jak jest tu napisane, przykładowy kontrakt na euro dolara ma określoną z góry wielkość, tak? 125 000 na przykład euro. To zależy wszystko od naszego depozytu i to wszystko jest przeliczane na nasz depozyt. Dźwignia finansowa na Forex, tak jak mówiłem, są bardzo duże dźwignie, nawet 1 do 2000. Oczywiście to wiąże się z mniejszymi wymaganiami kapitałowymi, ale teraz zadajcie sobie pytanie, czy Wy chcecie handlować na giełdzie regulowanej, gdzie wszystko jest ustandaryzowane, gdzie są regulacje, gdzie nikt nie może Was oszukać, gdzie po drugiej stronie jest druga strona transakcji, czyli trader. No warto sobie pozadawać takie pytania, czy warto handlować w Forex czy futuresy. Ja będę oczywiście za tym, żeby handlować futuresy. Teraz dźwignia, tak jak mówiłem, poczytajcie sobie o dźwigni, jak to jest, jeżeli chodzi o futuresy. Wystarczy wpisać, jak jest liczona dźwignia na kontraktach terminowych i tam wyskoczy Wam w Google'ach zaraz wszystko, całe objaśnienie. I tak jakbym porównywał dźwignię, no to maksymalna dźwignia na futuresach to jest, można to porównać do 1 do 100. To jest taka maksymalna, zazwyczaj jest to niższa dźwignia. Teraz koszty transakcyjne, tak jak mówiłem, spread, prowizja, swapy. Na futuresach jest to prowizja giełdowa plus brokerska. Prowizja giełdowa jest to coś takiego, że no giełda też na czymś musi zarabiać, ale to jest wszystko już rozliczane według brokera i broker dalej rozlicza się z giełdą, tak jakby, nie? Brak swapów, tutaj nie ma czegoś takiego jak płaty swapowe i bardzo przejrzysta struktura kosztowa, czyli kolejny raz rynek regulowany tutaj wygrywa z Forexem. No i regulacja zależy od jurysdykcji brokera, czyli dla przykładu, jeżeli macie brokera w jakimś Dubaju, jakichś tam wyspach, na Cyprze, nie wiadomo gdzie, no to zapomnijcie, że tutaj będzie coś takiego jak uczciwość. Co innego, jeżeli chodzi o brokera europejskiego, natomiast pamiętajcie, że to dalej się rozgrywa w środowisku brokera, czyli w zamkniętym środowisku. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. Na futuresach silnie regulowany rynek, tak jak już mówiłem, centralna izba rozliczeń, która zmniejsza ryzyko klienta. Czuwa nad tym jakaś tam izba kontroli i nie jest to takie hop-siup, żeby kogoś wydymać. Dobra, teraz pomyślcie sobie, przemyślcie temat. Dla Was dobrą opcją jest dalej babranie się na Forexie, czy przejście na prawdziwy, regulowany rynek, gdzie można się zmierzyć z drugim traderem, tak? Po drugiej stronie jest ktoś, kto czyha na Twoje pieniądze, kto chce Ci zabrać te pieniądze, a nie wszystko ląduje u brokera. Tutaj jest wymiana handlowa, tutaj jest wolumen, są narzędzia wolumenowe, których można używać. Wszystko jest oparte na zleceniach, a nie na jakichś tam wydmuszkach forexowych. Dobra, myślę, że dobrze to wytłumaczyłem. Myślę, że już będziecie wiedzieli, z czym się wiąże rynek futures. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko, co tu robię, jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.